Okej. Mhm. 3 sekundy już. No tak, no to prawda, że tu się pokazuje, masz rację, tylko ja potem źle patrzę na to. Linka, nie patrz na to źle. No, Wystarczy, że temat mamy o papierze toaletowym. no musiałeś powiedzieć, Darek, no. Bo ja tak Prosiłam czuję. cię, żebyś tak nie mówił, no. Od razu na wstępie już wszystko musisz opowiedzieć. Przecież i tak w opisie dasz tytuł, o czym będzie sesja. No może, masz rację. O No. papierze toaletowym. Mhm. No, ale to dzisiaj nie chciałam, żebyś zdradzał od razu, no. No ale co zrobię, że ty te notatki tam tak masz ułożone, że ja widzę je. No to prawda, no. Właśnie one są tak powinnami jedną kartkę za drugą, a ja je tak rozkładam i ty to wszystko wyczytywujesz, no. Mhm. No, masz co, Darek. A obiecywałeś, że tego nie będziesz robił, No to jest silniejsze ode mnie, bo mnie ten wąż łysy zwiódł i patrzę. tak? Mhm. A jabłuszko ci podam. Nie, Dobrze. ja jabłuszek nie jem, bo później świecę. O, oczywiście. Robactwo też już jabłek nie je. Coś ty, tak strasznie są skażone jabłuszka? No niektóre tak. Oj, to niedobrze. Ja widziałem, byłem na plantacji jabłuszek i Mhm. rozmawiałem z plantatorem i on mi mówił, ile jest oprysków od momentu zawiązania się 20. kwiatuszka do no coś takiego. Mhm, Plus mhm, kąpiele jeszcze w tym wosku i tak dalej. mhm. A ekologiczne mają tylko 5 oprysków. No, to gitara. No, fajnie, co? Nie, no, jakbym miał jabłonkę u siebie, to też ją opryskiwał. Nie, Darek, nie rób tego. Może tego nie przeżyć. Myślisz, że jestem już skażony? No, nie rób. Słuchaj, no więc nie tego. Imiona nie przeszły. Nie chcą, żebyś zmieniał imię. A, nie. Nie. Powiedzieli, że Dobrze, napisali w komentarzach, że Dariusz brzmi dumnie i tak ma zostać. dobrze. Także nie będziesz zmieniał. To do Dobra? Persji do Iranu muszę się wyprowadzić. No, Bo tam to dopiero dumnie piękne brzmi. miejsce. No, tam pięknie brzmi, tak. Mhm. Nie byłem jeszcze w Iranie, a już prawie raz byłem. No właśnie mówiłeś, Tylko, że chciałbyś się tam wybrać. tylko się Iran obraził na nas za Mhm. zorganizowanie antyirańskiej konferencji w Polsce i wizy mi nie odmówili. Wszystkim A, wtedy. Zaczęli poważnie? odmawiać. Tak, był taki Aha. moment. No, Obrazili się chłopcy, no tak, proszę. było łapę położyli na wizach wtedy i nie pojechałem. O. O, ludzie, no to wszystko przed tobą. No, tam trzeba by było pojechać, bo tam dużo jakieś może bym Gwiezdne Wrota odkrył, No, proszę no, ciebie, bym pobadał, wiesz, rękę bym poprzykładał, no, bym sobie zobaczył jak tam było, a nie takie pitolenie tam, że o wiesz, Chopinie, że tak. coś było takie jak nie było. No, nie, no tam są bardzo fajne tereny i bardzo fajne artefakty, które już większość Amerykanie ukradli. No właśnie, No, w Iranie to nie tak jak w Iraku. W Iraku, tak, tak, W tak, oni Iraku rzeczywiście szabrownictwo było. było, tak, to prawda, że pokradli strasznie dużo. Jak to tak może być? Idzie wojsko, a za wojskiem idą archeolodzy? Mhm. Ciekawe, co? Jednostka archeologów. No, no. Czyli to już było No nieźle dzisiaj powiem ci, ukartowane. na takie tematy wchodzisz, Halinka, że one w ogóle śmieszne nie są. No nie są śmieszne, a wszyscy będą czekać na chichot. No, chichot losu. No, no to powiedz coś śmiesznego. Ale nie to. No to nie, to nie powiem. Nie no, powiedz coś. Jeszcze mamy z 2 minutki, no. Pociągniemy trochę. Nie wiem, co mam powiedzieć. Teraz zablokowałem się. Zastąpiłeś. No. Zablokowałeś się. Powiedz, Dareczku, czy u ciebie pada, czy jest słońce? Jak jest? A w dniu wczorajszym chciałem ci powiedzieć, że No. śnieg padał.
I u mnie też padał. I to I dużo zimno u było, mnie Boże, padał. bardzo, bardzo było zimno, bardzo. Bardzo. Czyli w ten sposób zdradzamy, że nagrywamy to wcześniej. Jak wcześniej. No wcześniej, bo będzie kiedy Przecież to? nagrywamy to dzisiaj, A, dzisiaj, no rzeczywiście dzisiaj, tak. A jak wczoraj był wcześniej. śnieg. A Tak. wczoraj był śnieg. Dobrze, dobrze, to prawda. Normalnie w piątek nagrywamy o 17. Co ty No sobie w nie, ogóle wyobrażasz? nie o 17, bo to by było za krótko. Trochę wcześniej może. O 17 nagrywamy przecież. A, dobrze, 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 dobrze. To mnie się zapomniało. Ale to nic dzisiaj ani uśmiechu, ani kisków, ani lowków, Darek, No bo weź. Halinka zakomunikowałaś mi, że jesteś zmęczona fizycznie, a kto wie, czy nawet nie psychiatrycznie. Ale ty to potrafisz diagnozę postawić. No, tak. Od razu No, podeszłeś mnie. mhm. Mhm. No, przyznaj się, no. No, do czego? No do zmęczenia psychiatrycznego. A nie widać? No widać. Tak jeszcze zrób. Nie, no tak nie będę robiła. No dobra. To co, zaczynamy? No dzisiaj tak słabiutko z tym humorem rzeczywiście. No, słabiutko. Słabiutko, tak, tak, Bo tak. późno już jest i czas spać iść. No właśnie, no dlatego mówię, że no. Ja powiem ci, że spotkałem się z zaskoczeniem u niektórych ludzi, którzy właśnie zorientowali się, że ja czasem siedzę, a nie tylko leżę. A No. powiem ci, że jeszcze był taki moment niedawno, Mhm. że stałem. Nie. No, ale No, tak, tylko nogi wiesz, trzymały? no tak nie bardzo, tak się kolebałem jak Mhm, szedłem. mhm. No widzisz, to może to leżenie nie jest takie do końca dobre. No ale jest wygodne i przyjemne zresztą. No to prawda, to prawda. Zresztą i bez reszty, no. No czyli miałeś okazję postać trochę Mm. i pochodzić. No to dobrze. Nogi mi się trzęśli. Czyli nie leżałeś 2 tygodni O tą nie. razą. Był taki moment, że właśnie jeden dzień trochę tak postałem, czy 2 dni. A poza tym normalnie jest wszystko w normie. Jest wszystko dobrze? Okej, Mhm. no to dobrze. Wszystko To jest dobrze. co, Tak, pozdrawialiu tak, tak. i jadziem, nie? Tak, I, tak, tak. Pozdrawiaj. Pozdrawiam Pozdrawiaj. wszystkich słuchających i oglądających. E, Mam nadzieję, że czujecie się dobrze, że wszystko jest git, że właśnie cieszycie się na nadchodzącą wiosnę i lato i energię słoneczka, tego, które co prawda jestem zapalone i takim specyficznym tym paliwem, ale jest gitara i tak. Tak, daje ciepełko i to jest najważniejsze. W sumie nie będzie. Ptactwo, żeby wam śpiewało każdego poranka i przez pół dnia. No i żebyście śpiewali jeden drugiemu pieśń miłości. O, O, piękne. Panie a, Darku, pan dzisiaj w poezję poleciał. mhm. Ale, no. Ja nawet tak się zastanawiałem, czy na przykład piosenki wam nie zaśpiewać, ale jednak chciałbym dbać również o wasze zdrowie psychiatryczne, więc tego nie zrobię. To całe szczęście, bo mogłabym już totalnie kolapsnąć, no. Mhm. No dobrze, no dobrze. Dobrze, Halinko, Dobrze, bo lecimy, naprawdę to lecimy. ty jak się rozgadasz, to Nie, umiaru to już nie w ogóle nie masz. ma sensu, tak. Umiaru nie mam. To prawda. To prawda. Garściami bierę i umiaru nie mam. Jadziem, panie Zielonka. Mhm. Dobrze, Dareczku. No to prośba, żebyś leciutko odleciał do przestrzeni hipnotycznej. I dzisiaj też będzie taki ulubiony temat. Ostatnio to wszystkie są ulubione. Temat Antarktydy.
ale spojrzymy na nią dziś, w niedalekiej przeszłości i w bardzo odległej tak zwanej przeszłości. Jesteś nad Antarktydą? To poleć tam. Z jednej strony najbardziej strzeżony kontynent, tak by można było powiedzieć, na tej naszej części. Tereczku, dlaczego jest aż tak strzeżony? No, żeby nie było do niej dostępu. Jakby tam pewne miejsca są eksplorowane. Niektóre są jakby eksplorowane właśnie, a niektóre chce się gdzieś tam, nie wiem, pojawiło się, że odkopać, w sensie dostać do nich. I pewne zabiegi są tam tworzone. I w ogóle nie wiem skąd to się wzięło takie odczucie, czy wręcz obraz, jakby chciano wywołać jakąś taką sytuację pogodową, żeby jakby przebudować jakby siatkę meteorologiczną, tak, żeby w inne miejsce przesunąć część tego lądolodu, czy nie wiem jak to nazwać, jakby chciano postawić trochę tak barierę, żeby ten lód trochę wyszedł jakby w naszą stronę, a tam wtedy mogło się to poroztapiać, żeby mogli się dostać do pozostałości, do jakichś budowli, czy wręcz miast się pojawia i jakiejś technologii, która tam pod tym lodem jest. Okej. Aha, powiedz mi, kto tego chce? W ogóle to widać, że tam jest jakieś takie służby, żeby nie powiedzieć, że wojsko, choć w pewnym sensie można tak to również na nich powiedzieć, ale przede wszystkim jakieś istoty, które wyglądają jak ludzie, natomiast jakby w ich mentalności, w świadomości jest przenoszona jakaś pamięć jakiejś cywilizacji, która jakby straciła do tego dostęp i jakby ta wiedza jakby została im przekazana czy zostawiana przez pokolenia i oni teraz jakby korzystając z pewnych możliwości, które się tutaj w tej naszej rzeczywistości pojawiły, chcą to wykorzystać i dobrać się do tego, co w części przynajmniej utracili. Wiedzą, gdzie szukać? Tak, no właśnie na Antarktydzie. Natomiast tak jak oni by mieli jakieś zapisy i wręcz mapy, według których właśnie tych poszukiwań będą dokonywać, czy już dokonują, a można by było powiedzieć, że część tak jakby już odnaleźli. No ciekawe. Dobrze, to jeszcze cofnijmy się 60 lat wstecz, tak zwane, i zobacz, czy to doprowadzenie do podpisania traktatu antarktycznego miało jakąś głębszą przyczynę. Tak, tak, jest poczucie właśnie, że pewne jakby zabiegi czy układy i to, żeby odseparować część, tak jakby tutaj właśnie była taka no, umowa, czy ta część, chciałem powiedzieć ludzie, ale to bardziej istot, chciała mieć jakby wyłączność do tego, jakby sobie rości właśnie historycznie gdzieś to prawa do tego, no i patrząc jakby z tej perspektywy, no słusznie, że to należało do ich jakby przodków, choć to też nie jest to precyzyjnie, nie jest to właściwie, nie powinno się tak mówić, że przodków, bo w pewnym sensie oni to są te same istoty, te same świadomości, tylko jakby nabyły zdolność, czy mają taką umiejętność odradzania się w nowych ciałach,
nawet wydaje się, że potrafią w tych ciałach żyć dłużej i właściwie chcą odebrać to, co utracili. Zobacz, ta cała narracja o tym, że zmienia się klimat, że topnieją lody, czy to ma właśnie trochę z tym coś wspólnego? Tak jakby miało odwrócić Mhm, uwagę. Choć mhm, też jest takie poczucie, że, że to będzie gdzieś jakoś wyciekało mhm, może nawet może do mainstreamu w mniejszym zakresie, mhm, ale jakieś przecieki zaczną tam stamtąd jakby puszczać mhm, mhm, i takie głębsze jeszcze poczucie jest, że my się zorientujemy, że co zostało odkryte, przynajmniej w części, poprzez to, że pewne technologie, które tam są ukryte, jakby zostaną uwolnione mhm, i jakby obraz naszej rzeczywistości zacznie się zmieniać pod kątem technologicznym, który wyniknie z tego, co oni tam odzyskają i będą chcieli jakby to w części rozpowszechniać. Mówię w mhm, części, bo część jakby dostaniemy my jako ludzkość, ale część tak jakby ukryć to, tą całą resztę, do której my już nie będziemy mieli dostępu, a będą mieli dostęp oni. mhm. Dobrze, ale powiedz mi w takim razie, dlaczego chcą odzyskać tę technologię? Do czego ona jest im tak naprawdę potrzebna? Są tam pewne komponenty i więcej takich zapisów, bo to, co jakby oni zapamiętali, jest niewystarczające do tego, Okej. żeby móc odtworzyć tą technologię. Mhm, I w momencie, kiedy już ją odzyskają, będą mogli odtworzyć to. mhm, Będą mogli na przykład w sposób bardziej precyzyjny czy bardziej skuteczny nawet e, czy podróżować, czy funkcjonować w zgodzie z tym, mhm. jak funkcjonowali wcześniej. Czy Pewne mhm, zabiegi jakby są niewystarczające do tego, żeby odtworzyć pewne zasady, mhm, bo bez tej technologii zabiera to więcej czasu. mhm. Czy to też oznacza, że będą chcieli wrócić do swoich rdzennych, rodzimych stron? Mm, Część myślę, że tak. A, okej. Powiedz mi, czy to jest jakieś zagrożenie dla ludzkości? E, Ogólnie, czy jak patrząc na całość, to tak. Mhm, Natomiast pewne jakieś, w cudzysłowie, takie ochłapy my dostaniemy i będziemy mieć iluzję pewnych zmian mm, znowu gdzieś takiego, co doprowadzi do większej kontroli, jeszcze bardziej jakby zaciemnienia nam tego obrazu, czy próby mhm, zaciemnienia mhm, tego obrazu, ale gdzieś w tej chwili jakby jest takie poczucie, że nasza świadomość jest na tyle wysoka i możliwości obserwowania i patrzenia jakby przez palce na to, co się dzieje, może doprowadzić i wydaje się, że doprowadzi do tego, że my pewne rzeczy rozpoznamy i znowu nam da to jakiś pełniejszy obraz. mhm, Więc to ma doprowadzić do zamknięcia nas znowu bardziej świadomościowo, czy poprzez manipulację historią, wiedzą, mhm, ale to się gdzieś tam też przedostanie do nas. mhm. Powiem ci, że już przecieki są i to dosyć poważne, powiedziałabym. Ale teraz na razie chciałabym, żebyś pewną rzecz sprawdził. Samoloty przelatują nad Antarktydą, ale żaden pasażerski nie może przebywać dłużej niż 16 minut nad lądolodem Antarktydy. Zobacz dlaczego te 16 minut. Chodzi o to, żeby nie zaburzać
i nie wlatywać w strefy, które właśnie są tam Mhm. objęte taką ochroną, jeśli tak można Okej, powiedzieć. okej. No dobrze, to znajdź taki samolot, który właśnie będzie za moment latywał nad Antarktydę. Masz? Mhm. To jest pasażerski czy wojskowy? Ten się pojawił chyba pasażerski. Pasażerski. Przeleć za przeproszeniem z tym samolotem i zobacz, czy gdyby dłużej mógł lecieć, czy rzeczywiście pasażerowie mogliby coś dojrzeć. Wydaje się, że wtedy byłoby dużo więcej, wystarczająco, Mhm, potencjalnie wystarczająco czasu, żeby móc dostrzec mhm, pewne miejsca i przynajmniej zwrócić na nie uwagę. mhm. A powiedz mi, czy są piloci, którym udało się widzieć więcej? Bardzo wyraźnie czuć, że tak. Mhm. W ogóle jest poczucie, że na całym naszym świecie tak zwanym Aha. piloci widzą często różne, Mhm. nazwijmy to zjawiska, Mhm. o których w większości nie chcą mówić. Nie chcę mówić. Ale mówisz też o wojskowych i cywilnych, czy tylko o wojskowych? E, Bardziej piloci cywilni bardziej są jakoś tak zamknięci i tak jakby też Mhm. tłumaczono im pewne zagadnienia, tak żeby albo prowadzi się tak narrację czy szkolenia, żeby właśnie w pewnym sensie można nawet użyć takiego słowa zastraszyć przed Mhm. upublicznianiem pewnych Mhm. historyjek. Natomiast mam poczucie, że właśnie piloci wojskowi widzą jeszcze więcej i mają większą świadomość niektórych Mhm. właśnie zjawisk, niektóre nie do końca rozumieją, ale wydaje się, że bardziej byliby skorzy Mhm. że tak powiem, dosypania. Mhm. Mhm. A zobacz, czy jest w stosunku do pilotów, do personelu pokładowego używana kontrola umysłu. Tak, na wielu płaszczyznach, ale ta podstawowa jest taka, że po prostu poprzez pewnego rodzaju nawet ośmieszenie, Mhm. czy może nie odebranie licencji, ale no zwolnienie z pracy, Mhm. już od takich zabiegów to się zaczyna i skupianie ich na różnych tam elementach, procedurach też ma sprawić, żeby oni pewnych rzeczy nie widzieli. No Mhm. i w ogóle technologia ta lotnicza, jeśli tak można powiedzieć, która wydaje się dość archaiczna, Mhm. też też jest wykorzystywana w niektórych jakby modułach do tego, żeby właśnie pewne zjawiska były pomijane albo właśnie niezauważane. Mhm. Mhm. Okej. Dobrze, to rozłącz się z tym samolotem, rozłącz się z rzeszą pilotów i sprawdź, czy współcześnie są ludzie, którzy chcą lub planują przedostać się na teren Antarktydy. Mówię o zwykłych ludziach, nie z tak zwanych decydenckich. Tak, tak, jest takie, aż czuć takie parcie. To jest coś takiego, takie porównanie mi się pojawiło, jak niegdyś ludzie chcąc odkrywać nowe lądy, nowe kontynenty, to tutaj jest coś podobnego. To jakby już Mhm. i to nie chodzi tylko o Antarktydę, ale o Mhm. różne miejsca, które w jakiś sposób są nieodkryte, są jakąś tajemnicą, w tym Mhm. znaczeniu tajemnicą. Na różnych płaszczyznach różne miejsca ludzie chcą eksplorować, Antarktydę również. Mhm. I tutaj jakby jest takie, nie wiem, czy to można nazwać podziemiem, Mhm. takim, gdzie tam próbuje się tworzyć jakieś plany, żeby po prostu jakieś zabezpieczenia obejść i faktycznie no, naocznie przekonać się, czy jest tak, jak jest. Mhm. To Mhm. wydaje się dosyć karkołomnym wyczynem i Mhm. ryzyko jest olbrzymie. Jest duże ryzyko, ale zobacz, czy są przypadki zatrzymania takich ludzi. Tak, Mhm. pojawia się, że jest dość dużo. O, dobrze.
Tylko, że to jest jakby też utrzymywane, Mhm, nieupubliczniane są takie mhm. informacje. Okej, a zobacz, czy ktoś zginął podczas takich prób. No niestety tak. Aha. No, grzywna, jeśli się będzie próbowało przejść bez pozwolenia, wynosi 8300 euro. Takie są w tej chwili uwarunkowania. No dobrze, z naszej narracji wynika, że to też to miejsce, czyli Antarktyda, oddziela nas od reszty tej pozostałej Ziemi. Tak nam wyszło w badaniach. Tak, i to jest właśnie dość problematyczne, No, żeby zrobić tak, żeby nie zaburzyć tej, powiedzmy, tej krańców tak. tego naszego jakby tego regionu, nazwijmy Mhm, to. mhm, I tak poprzesuwać te lodowce, ten lód, żeby po prostu nie zniszczyć jakby tej całej infrastruktury, która nas otacza, mhm. że tak bym powiedział. I to jest dość, wydaje się, skomplikowana procedura, Operacja. która jakby tworzy konieczność jakby takich zmian pogodowych globalnych, żeby pewne przesunięcia pogody, nazwijmy tak już w skrócie, wywołały określony skutek. Mhm. No nieprawdopodobne. Przyznam się, że śledzę właśnie te zmiany, jakby może nie tyle klimatyczne, co działania w tym kierunku już. Chyba z 25 lat temu została wykupiona największa firma pogodowa na świecie przez pewną rodzinę. Ujmijmy to tak. No dobrze, to rzeczywiście jest niesamowicie interesujące działanie, żeby zmieniać nam cały klimat po to, żeby móc się dostać do pewnych technologii. Dobra. Dobrze, Darku, przenieśmy się teraz na początek XVI wieku, tak gdzieś w okolicy 1513. Chciałabym, żebyś odnalazł admirała Piri Reisa, tureckiego admirała. On przygotowuje swoją mapę świata. Mhm. Masz? I korzysta, wzoruje się na starych mapach. Tak, właśnie to się od razu pojawiło, że korzysta z czegoś. Mhm. Dokładnie. Wiemy też, że korzysta z takiej mapy, która została stworzona przez Klaudiusza Ptolemeusza, czyli możemy jeszcze się cofnąć tak między 160 a 180 rokiem naszej ery do Ptolemeusza. I zobacz, czy on też korzysta z jakichś starszych jeszcze źródeł. Tak, tak, tak. I tu się pojawia w ogóle, że ten ruch na akwenach Mhm, wodnych był dużo większy, tylko jakby on był wyciszany. mhm, Też był jakby niewyobrażalny dla tamtejszych ludzi, dla ówczesnych ludzi i nawet pewne odkrycia, na przykład nawet jeśli by dotrzeć do tych miejsc, do których teraz my moglibyśmy dotrzeć, niewiele by wniosło do mhm, tamtejszej wiedzy, dlatego że chociażby to, czym pływano, mhm, jak mierzono, czy możliwości właśnie przeżycia w jakichś trudniejszych warunkach nie spowodowałyby pewnych odkryć, mhm, czy możliwości w ogóle nie było ich odkrycia. Natomiast jakby tutaj jest takie głębokie poczucie, że te mapy pochodzą z jakiejś takiej bardzo zamierzchłej przeszłości. mhm, I one dotyczą jakby tak jakby się ten nowy świat tworzył. Nie wiem, czy takie odczucie jest, że po potopie, mhm, że ramy tego naszego świata zostały jakby narysowane przez różnych ludzi, odczuwane, odczytywane
była jakby też wędrówka, wymiana, tak jak tutaj, że mówi się, że teraz, że wikingowie pływali do Ameryk, natomiast tutaj jest poczucie, że dużo wcześniej również się to działo. Mało tego, czuć jakąś taką technologię w stylu statki powietrzne, nie sterowane przez ludzi, ale tak jakby te mapy w jakiś sposób zostały może nie skradzione, ale odtworzone z już istniejących map stworzonych nie przez ludzi, a pewne później potwierdzenia zaczęły jakby powstawać, a jeszcze z kolejnej strony patrząc, no to jest głębokie, mam poczucie takie wręcz olbrzymie to jest, że te mapy, mimo że teoretycznie tak doskonałe i tak precyzyjne, nie pokazują prawdziwego kształtu tych naszych chociażby kontynentów. Jakby to wszystko jest jakieś takie zniekształcone, takie taka trochę karykatura tego. Pewne szczegóły są podobne, bo muszą być, bo chociażby wystarczy, żeby zweryfikować pewien niewielki obszar, to wystarczy dron, żeby zrobić zdjęcie ze 100 metrów i już będziemy mogli pewne rzeczy zobaczyć, ale nie odzwierciedla to skali całości i tutaj jest poczucie, że no, ten nasz grajdołek nie wygląda tak, jak nam się to podaje na mapach, że on jest nieco inny. Bardziej chodzi chyba o skalę, że te wielkości, odległości są chyba tak, jakby były inne i jakieś takie. No, swego rodzaju wiemy już, że te mapy trochę oszukują. Swego czasu była to pewnego rodzaju propaganda, żeby na przykład kontynent afrykański był pokazywany dużo mniejszy, a tak naprawdę jest olbrzymi, dużo większy niż nam się podaje. No ale jak my możemy to zweryfikować? Jeszcze wróćmy do tych map i chciałabym, żebyś sprawdził, czy te źródlane, te pierwsze, z których korzystał i Ptolemeusz i admirał, czy one do dzisiaj istnieją, te mapy, te źródła? Tak, jest poczucie, że tak. Gdzie one są, Darku? W Watykanie. No Zostały właśnie. gdzieś podprowadzone, gdzieś pojawia się, że z Aleksandrii. Aby się wszystko zgadzało. Okej. Jest też takie przekonanie, że właśnie mapa admirała może być pośrednim dowodem na istnienie zaawansowanej technologicznie cywilizacji, co już zacząłeś od tego, czyli jak zwykle zaglądasz w te moje kartki. No dobrze. No się rozłącz teraz już z tamtymi epokami, z admirałem, z Ptolemuszem. I chciałabym, żebyś wrócił nad ląd współczesnej Antarktydy pokrytej lodem. Jesteś? Poszukaj takiego miejsca, gdzie pod spodem jest jezioro Wostok. Jest to największe jezioro, ukryte pod 3 kilometrami stałego lodu. Ale temperatura tego jeziora jest praktycznie stała, waha się od 10 do 18 stopni. Czym jest to podziemne źródło, które ociepla to jezioro? Czym jest to źródło? Albo Trudno mi jest. co podgrzewa? Co To podgrzewa? znaczy, to jest kwestia tego typu, że warunki geotermiczne akurat tam w tamtym miejscu, to jakby z poziomu tego jeziora, czy z poziomu powierzchni, są o wyższych wartościach, a to jest jakby przykryte lodem, który jest jakby w tej warstwie wyższej i na tyle te masy lodu są duże i napierają
jakby na to podłoże, że te geotermiczne warunki, które są na dole, nie są aż tak duże, żeby móc się przebić do góry. Mhm. Tam jest poczucie, to jest coś takiego jakby takie podwodny, czy no w zasadzie podwodny, właściwie to nie podwodny, bo to jest jeszcze Mhm. niżej, jakby można by było wysnuć z tego wniosek, że jest podwodny, ale jest pod jeziorem jakby taka forma jakby wulkanu, Mhm. który jakby uwalniając ciepło jest w stanie Mhm. wpływać na temperaturę tamtej Mhm. wody. W ogóle tutaj się pojawia, że właśnie wulkan, co to wulkan jest, to tak jakby tam też było coś wcześniej, co zostało podpalone i jakby Mhm. zasypane i pod olbrzymim ciśnieniem ta ogromna temperatura nie może się w pełni uwolnić, więc uwalnia się przez jakiś gigantycznie długi czas, okres czasu. Mhm. To nie może wystygnąć. To jest coś takie odniesienie, jakbyśmy na przykład wlali coś bardzo gorącego do jakiegoś naczynia i szczelnie to zamknęli. I w tym momencie warunki zewnętrzne nie mogłyby wpłynąć na wychłodzenie tego, a procesy wewnątrz jakby dalej podgrzewały tą zawartość tego Mhm. garka. Jakby, nie? I Mhm. tutaj jest coś podobnego, że to jest pod spodem tam. Pod spodem. Tak jakby coś Dokładnie. tam, jakby coś tam się stało, jakiś wybuch, który znowu spowodował jakieś reakcje, Mhm. które nie mogą jakby wybrzmieć, ponieważ są jakby zamknięte zewnętrznymi elementami, chociażby tą wodą i innymi, które i te reakcje jakby nie mogą się skończyć, bo Mhm. nie ma jakby dostępu do tych, do środowiska jakby zewnętrznego. Mhm. Mhm. Jest tam jakieś połączenie z rdzeniem, które Nie. odkryliśmy? Nie. Okej, dobrze. Dobrze. Darku, przemieść się i poszukaj takiego miejsca, które się nazywa Szelf Rossa. Jest to nazywany śpiewający lód. Śpiewa cały czas, ale zdarza się, że zmienia tony i wibracje. Jest to bardzo niska częstotliwość dźwięku, nieuchwytna dla ucha ludzkiego. Stała częstotliwość 5 herców. Co tam jest, Darku? To jakby przenosi się poprzez różne czynniki, poprzez również i lód, częstotliwość dźwięki, które są jakby pod spodem no, ukryte. Mhm. A zobacz, czy mają jakieś połączenia z tą technologią, do której się chcą dostać. Tak, można powiedzieć, że to może z technologią nie, ale z miejscami, Aha. gdzie ta technologia jest. Okej. Może to są takie sygnały, które wydają te dźwięki, żeby właśnie można było je zlokalizować. To Chociaż przy one. okazji bardziej. To jest na zasadzie czegoś takiego, Mhm. jakbyśmy na przykład, można by było to bardziej porównać do czegoś takiego, że jeśli w bloku ktoś mieszka, taki mieszkalny blok i jest tam jakaś technologia, Mhm. i są jakieś urządzenia elektryczne, akumulatory i inne rzeczy, które mają jakieś wewnętrzne na przykład źródło zasilania. Źródło bardziej doskonałe niż to, do których mamy my dostęp, że akumulator wiadomo, że pod wpływem pewnych czynników atmosferycznych on po prostu się wyczerpie i koniec. Ale tam jest coś podobnego, że jakby zalać na przykład jakiś budynek, w którym była technologia, jakaś komputery, jakieś na przykład byłby albo jakiekolwiek inne urządzenie, Mhm. które ma bardziej doskonałe źródło zasilania, takie, które jakby potrafi
pracować albo nawet odtwarzać ładunki elektryczne wewnątrz siebie i zasilać te rzeczy, które jakby są pod tym lodem przykryte. I on dalej uwalnia jakby tą energię i pobudza niektóre urządzenia, które tam dalej są. One po prostu są, one jakby działają i uwalniają tę częstotliwość pracy swojej i przenoszą się poprzez te wszystkie elementy, poprzez lód chociażby. I w wersji już zniekształconej, bo po przejściu jakby przez te wszystkie elementy, czynniki, jakby uwalniają się właśnie w takiej częstotliwości. Dobrze. A zobacz, czy jest jakaś przyczyna, że na środku Antarktydy jest dziura wielkości Irlandii. Czy są przyczyny? Okazała się taka dziura. Tak, ale nie jakby przyczyny. Nie bardzo mi się chce coś pokazać. Dobrze, to po prostu znajdź się nad tą dziurą i zobacz, czy ona do czegoś tam prowadzi. Tak, prowadzi. To też jest kwestia właśnie, że poprzez pewne zabiegi już jakby powierzchnia tej Antarktydy zaczyna się zmieniać. Zresztą ona się zmienia od wielu, wielu lat, czy dziesiątek lat, po to, żeby właśnie różnymi zabiegami przyspieszyć te procesy i móc się tam dobrać do tego. Mhm. Dobrze, niedawno odkryto wejście do ogromnej jaskini. Uważni oglądacze wypatrzyli to wejście na zdjęciach satelitarnych. Bardzo szybko zdjęcie zniknęło. Odszukaj to miejsce. Znajdź olbrzymie, olbrzymie wejście jakby do jaskini, jakby w głąb góry. I powiedz mi, co tam jest? No, jest to takie wejście, które stopniowo się zwęża, a później kawałek dalej rozszerza i jakby też jest to w dalszym już bardziej w głąb, jakby było coś tam w rodzaju takiego szybu wręcz. Mhm. Mhm. Czy tam jest jakaś baza? Nie, tak jakby się próbowano dostać do jakiegoś obiektu poprzez jakby tam był jakiś obiekt, do którego też chcą się dostać. Mhm. Chcesz sprawdzić? Jest coś takiego jak jakiś taki pojazd. Mhm. Pojazd o takich nieregularnych kształtach. Nie jest to ani żaden okrąg, Dysk? ani to jest bardziej takie podłużne, ale sama bryła jest taka nieregularna. O takiej dość skomplikowanej strukturze. W ciemnoszarym takim jakby kolorze. I to jest coś takiego jakby w takim niebieskim szkle to było. Czy może to lód jest, ale tak jakby było otoczone, jest pod pewnym kątem takim 20 kilku stopni w dół skierowany. Sprawdź, czy tam już się dostawały te jakieś ekipy, które szukają dojścia. Dostać nie widać, żeby się dostały. Okej. Dobrze. Już to powiedziałeś, ale zapytam, czy na Antarktydzie lądowały statki UFO? Tak. Czy była tam kiedyś baza wojskowa, mundurowa, jakaś futurologiczna? Tak. Dobrze. Odnaleziono 3 starożytne podłużne czaszki, które znajdujemy też w innych miejscach. Zobacz, czy to są szczątki obcych. Tak. I to jest coś takiego, jakby właśnie ta świadomość, która właśnie była w tych istotach, została przeniesiona i odtwarzana właśnie w ciałach ludzkich. Tam dość długo oni, wydaje się, pracowali nad tym, żeby stworzyć jakby kompatybilność tej świadomości z możliwością przeniesienia tej świadomości do ciała ludzkiego. Tak, żeby właśnie ta pamięć
mogła przetrwać i w określonych warunkach oni mogliby właśnie do tej technologii wrócić. Tu jeszcze się pojawia coś takiego, że tam wydarzyła się jakaś katastrofa i mocno tam tąpnęło, że tak powiem. Nawet jakaś taka forma eksplozji tam była i później to zalała woda, a później temperatura zrobiła jakby całą resztę, chociaż też widać, że oni właśnie przez pewien czas mieli jakieś urządzenia, z którymi mogli się jakby kontaktować, czy pobierać jakieś dane właśnie z tamtych no, statków, tak chyba trzeba to nazwać. A później ich ciało zaczęło obumierać, tak jakby czuli, że warunki. W ogóle to jest takie poczucie, że te statki zostały skierowane, tak jakby straciły możliwość kontroli, czy zmieniono im trajektorię, żeby właśnie tam wpadły, w to miejsce, żeby nie mogły wylądować poza tą kopułą. I wtedy właśnie konieczność przetrwania sprawiła, że oni zaczęli pracować nad tym, żeby przenieść te ich świadomości do nie swoich ciał, ale żeby mogli właśnie przetrwać w innym ciele, ale jakby w swojej jakby naturze. I też jest poczucie, że nie udało się to do końca jakby przetransferować i pewne zapisy zostały tam i jest to też im potrzebne, żeby właściwie się odtworzyć w całości. Tutaj mówimy o 3 takich podłużnych czaszkach, ale powiedz, ile tych istot jest tego rodzaju? I taka cyfra się pojawia, że 10 221. Aha. Okej. Zobacz, czy wśród tej liczby są członkowie tych tak zwanych bogatych rodów. Tak, niektórzy z nich właśnie są istotami takimi wpływowymi. Tak, Czy są też rodziny królewskie? tak. Tak jakby się wskazało mi na Hiszpanię. O, okej. Dobrze. Dobrze, to rozłącz się, Darku, z tym wszystkim. I chciałabym, żebyś udał się na moment poza kopułę. Idź tam. Jesteś? Mhm. Powiedz mi, czy poza kopułą jest jakiś ląd lub kraina, która jest podobna lub przypomina Antarktydę? Warunkami jakby takim, powiedzmy, strukturą swojej powierzchni, tak, ale kształtem już odbiega jakby nieco. Mhm. Ale powiedz mi, przypomina Antarktydę jako ląd, ten obrys, czy z lodem jest? Chodzi bardziej o ten lód. O ten lód, okej. Zobacz, czy stamtąd tam mieszkają jakieś istoty? Tak, są takie Aha. tam miejsca Mhm. bez lodu, takie miejsca, gdzie można normalnie Mhm. funkcjonować w taki dość taki przyjemny sposób. Mhm. Zobacz, czy te istoty kontaktują, komunikują się z tymi istotami, które są pod kopułą, te 10 000? Nie. Nie, nie ma. Okej, dobrze. Mhm. Dobrze. To w takim razie wróć pod kopułę. I chciałabym, żebyś teraz pobawił się czasem. Cofnął czas wtedy, kiedy Antarktyda była zielona. Masz to? Mhm. Mhm. Wcześniej mówiłeś, że tam była dosyć taka przyjemna temperatura, około 30 stopni, ale taka właśnie niewilgotna, sucha, przyjazna, Tak. stabilna. Mhm.
Dobrze. To w takim razie idziemy do przodu i chciałabym, żebyś zatrzymał w tym momencie, kiedy zaczyna się osiedlanie tej cywilizacji, która tam się zjawiła. Mhm. Jesteś? Mhm. Powiedz mi, czy w tym czasie na pozostałych częściach naszej Ziemi są jacyś mieszkańcy? Tak. Okej. Czy to już jest ten nasz Homo sapiens? Mm, Homo sapiens nie. No człowiek To czy jest? Czy znaczy jest człowiek, człowiek? jest człowiek, ale taki trochę jakby, jeśli chodzi tak o rysy, to trochę inaczej wyglądają ci ludzie. Mhm, mhm. Okej. Dobrze, to teraz sprawdź. Myśmy już to chyba trochę sprawdzali. Skąd przychodzą ci, którzy się osiedlają właśnie na Antarktydzie? Skąd oni przybywają? Jakby są, jak to powiedzieć, jakby przychodzili z góry, jakby na takich A, statkach, platformach aha. byli opuszczani tam. I oni, i jakieś takie technologie, materiały też, i później dużo jakby elementów jest tam budowanych jakby automatycznie, nie z Mhm, wykorzystaniem jakby siły mhm, ludzkich rąk. mhm. Czy możesz sprawdzić, kim oni są? Skąd? Mówisz z góry, Mhm. ale Dużo czy jest może... Mhm, takich dostojnie ubranych, dużo takich o bardzo jasnych włosach. Chciałem na początku powiedzieć, że starych ludzi siwych, aha. ale później jakby bliżej to nie są. Silni tacy wydają mi się, Mhm, mhm, muskularni. mhm. Wcześniej też ci się właśnie tacy pokazywali. Zobacz, jakie jest ich DNA. Czy to ich DNA ma coś wspólnego z ludzkim DNA? Tak, jakby pewne geny zostały właśnie wyizolowane właśnie z ich i Mhm. użyte do modyfikacji ciał ludzkich, które my teraz jakby używamy. Mhm. Mhm. Powiedz mi, czy mieli duszę w naszym pojmowaniu? Tak, można tak powiedzieć, że nosi to znamiona duszy, a na pewno takiej świadomości, samoświadomości Mhm. i połączenia z czymś, co poza jakby tą formą, którą teraz przyjęli jest. Mhm. Dobrze. To idziemy czasowo do przodu i powiedz mi, jak rozwija się ta cywilizacja. Bardzo tak w oddzieleniu od reszty, Mhm. dość szybko, Mhm. ale też jakby szybko to się kończy. To znaczy może to jest kwestia tej projekcji do przodu, że ten czas, Mhm. że ona jakby została prawie ukończona i później jakby coś się stało takie się zrobiło czarno Mhm. i to przestało jakby funkcjonować i zaczęło właśnie marznąć. Marsnąć. To wróć jeszcze cofnij do czasu rozkwitu tej cywilizacji. Tak jakby nie do końca ten rozkwit mógł nastąpić, Aha. bo do momentu rozkwitu wydaje się, że ono cały czas rozkwitała, ale nie osiągnęła tego punktu, który chyba był zamierzony. Mhm. Mhm. Dobrze, to w tym ruchu do rozkwitu powiedz mi, ile tam istot wtedy mieszkało? Tworzyło tę cywilizację? No, wierci mi w głowie liczba 7435. Mhm. Dobrze. Okej. Powiedz mi, czy oni stawiali jakieś budowle? Właściwie to nie oni, tylko było to zautomatyzowane, tak jakby roboty to robiły. Aha. Aha. Okej. Takie specyficzne, takie płaskie, Mhm. e, płask, płaskie, kwadratowe. Mhm. A powiedz, czy były budowane te roboty budowały jakieś świątynie, piramidy?
Tak, to w ogóle jest taka trochę futurystyczna taka architektura, jeśli patrząc jakby z naszej perspektywy, tak mi się kojarzy, taka futurystyczna. Duże przestrzenie są, nie jest to Mhm, naćpane, że tak powiem, budynek przy budynku, tylko to wszystko mhm, takie geometryczne jakby było. mhm. Zobacz, jak zaawansowana była ich technologia. Jesteśmy w stanie ją zrozumieć? Wydaje się, że z obecnego punktu widzenia mielibyśmy dużą szansę część z tej technologii zrozumieć, tak, ale Mhm, niektóre rzeczy trochę mogłyby wykraczać jeszcze poza nasze pojmowanie i postrzeganie. mhm. Dobrze. Pewne na przykład takie jakby mm, to wygląda trochę jak materializacja niektórych elementów później. Mhm, Tak jakby taki hologram, który później stawał się tak bardzo rzeczywisty, tak jakby taka mhm, holograficzna drukarka 3D na przykład, można by mhm. było porównać. Takie utwardzanie tego hologramu. Mhm, dobrze. Czy oni mieli wiedzę, że za jakiś czas ten teren stanie się zimny? Nie, I nie? nie, coś wydarzyło się właśnie, jakaś katastrofa, wypadek i właśnie to zaciemnienie, które później, tak jakby, nie wiem, jakiś wybuch nuklearny albo jakaś właśnie Mhm. uderzenie. Później nic nie było widać. Wydaje się, że tego nie byli w stanie tego przewidzieć. Przewidzieć. Ale z tego co wiemy, to część się uratowała. Tak, Mhm. Czy część wróciła do siebie? Czy byli w stanie wrócić do siebie, czy po prostu właśnie nie rozpieszczyć byli. się? To jakby było to Mhm. zbyt duże zaskoczenie i Mhm. to odcięło im możliwości właśnie powrotu. Mhm. Dobrze, dobrze. Dobrze, Darku, rozłącz się z tą narracją i chciałabym, żebyś teraz podróżował w głąb lądowca i do zimnej wody. Co ty na to? Idziesz? Sprawdź, co zostało zaklęte w lodzie. Co pokazałoby się, gdybyśmy teraz stopili te lody? Na pewno pozostałości po tamtej cywilizacji, Mhm, pozostałości jakichś takich platform, mhm, pozostałości również wydaje się technologii, choć tutaj jest takie poczucie, że bardzo ostrożnie trzeba było do tego podchodzić, bo ten lód może nie, że zakonserwował te elementy, ale trzeba by było je w jakiś sposób właśnie odtworzyć, w sensie odtworzyć ich działanie. Pojawia mhm, się, że właśnie oprócz tych ta robotyka, te roboty byłyby tam, te elementy budowli mhm, i jakieś właśnie pojazdy. mhm, Pojazdy takie no, latające, tak można by mhm, było powiedzieć. mhm, mhm. Dobra. Okej. Powiedz mi, czy Antarktyda była połączona w jakiś sposób z tak zwaną Atlantydą? Nie, to Nie. zupełnie w innym miejscu jest. Ale jest takie poczucie, że wcześniej, kiedy była Atlantyda, bo Mhm. pojawia się, że Atlantyda była wcześniej, Tak. yy, Atlanci mogli przemieszczać się w różne przestrzenie w tamtym świecie, że tak powiem. W tamtym świecie mówię dlatego, Mhm. że ukształtowanie terenu było zupełnie inne. Oni mogli to robić, choć z drugiej strony nie robili tego, nie podróżowali po całej jakby tym naszym rejonie, Mhm. dlatego że w niektórych miejscach tamtego świata były cywilizacje, które trochę inaczej się rozwijały. Tam była jakaś taka platforma porozumienia, ale tam jakby nie ingerowali w taki mocny sposób. Natomiast tam jest poczucie, że właśnie oni mogli przemieszczać się i właśnie w takie odleglejsze, niedostępne dla tamtych pozostałych cywilizacji miejsca. W pobliże, gdzie Antarktyda dzisiejsza jest, mieli możliwości podróżowania. Mhm. Tylko, że teraz Mhm. że tamtejsza mapa bardzo mocno różni się od tej obecnej. Mhm. Mhm. Dobrze. To jeszcze mam pytania co do tych przecieków, bo one się już pojawiły, o których mówiłeś na samym początku, że powolutku będzie się sporo rzeczy pokazywało.
Tacy badacze, ja bym powiedziała alternatywni badacze, użyli specjalnych radarów i wykryli strukturę, która przypomina siatkę przypominającą układ miasta. Zobacz, czy jest tam całe miasto No tak, tak jak to spowite. właśnie Mhm, próbowałem opisywać, że tam byśmy te budowle, te pozostałości po tym mieście, czy wręcz całe takie mhm, przestrzenie, które tym miastem były, jakby czułem, czy wręcz pewne elementy były widoczne. mhm, mhm. Powiedz jeszcze, czy część technologii, którą zapamiętali albo wzięli w swojej świadomości, udostępnili nam? Tak, część tak, choć długo trwało, zanim ją mm, odtworzyli, a jeszcze dłużej Mhm. trwało, zanim w takiej formie zmodyfikowanej udostępnili nam. Ludziom. Mhm. Dobrze. Pokazała się też, olbrzymia piramida, o której każdy bok podstawy ma 2 kilometry. Do czego służyła ta olbrzymia piramida? Do akumulacji energii. Mm. Hmm. Kumulowali energię, co z nią dalej robili? No, używali ją do funkcjonowania, do zasilania różnych procesów, Mhm. które tam w tym mieście, nazwijmy to, Mhm, czy w tym mhm, regionie wymagały takiego zasilania. mhm. Akumulowali energię dostępną jakby z przestrzeni, po to, żeby później Okej. można było różne procesy technologiczne również wykorzystywać tą Mhm, energię do tych procesów. mhm. Darku, z mojej strony to wszystko, chyba że chciałbyś coś powiedzieć, o co nie zapytałam, a co zauważyłeś było interesujące. Takie pojawiło się poczucie, żeby mieć uszy no na słuchu, że tak powiem, bo jakby coraz więcej informacji może pojawić się w przestrzeni, które teoretycznie mogą nie być związane z tamtymi miejscami, ale jednak Mhm, tego miejsca dotyczyć. mhm. No, ciekawe. Dobrze. Dobrze, to ja ci dziękuję bardzo za piękny przekaz i za piękne wglądy i wyłączam nagrywanie. Na razie.